Witam na moim kanale. Ja jestem Alex i w moich filmach pokazuję nierówną walkę, którą toczę z moim ponad 100-letnim drewnianym domem na północy Szwecji. W tym odcinku kontynuujemy remont głównej sypialni na piętrze. Będę przyczepiać drzwi, budować, płytować, kombinować, a potem przerabiać, czyli jednym słowem remontować. Zapraszam do oglądania. Pierwszy prysznic wzięty. Wszystko ok, sprawdziłem 10 razy tutaj. Wszystko, nic tutaj, nie wiem, nie cieknie. W sumie nie za bardzo wiem, czego się spodziewałem, no bo to jest wszystko tak szczelnie tutaj zrobione. Tyle silikonu i wszystkiego od tamtej strony. I wszystko robione w sumie według zaleceń, że niezmiernie by mnie zdziwiło, jakby tutaj coś ciekło. No ale sprawdziłem. Teraz jestem pewien, że wszystko jest ok i będę teraz zaizolowywać. Potem położę płyty. No i tyle mam nadzieję zrobić dzisiaj. Mam nadzieję jutro wyskoczyć do sklepu i kupić panele na błazerię. I będę mógł zacząć tutaj z tą błazerią. Ale zobaczymy, jak mi pójdzie, bo jeszcze muszę też coś z tym zrobić. Tu potrzebuję na razie mieć dostęp, aczkolwiek muszę to otworzyć od drugiej strony. Także może to zrobię też jutro w takim razie. No zobaczymy. Na razie zaizoluję ten prysznic i go zamknę. Muszę tutaj dokonać pewnej przeróbki, znaczy nie muszę ingerować w to, co jest zbudowane, muszę dobudować. Bo tak, właśnie sprawdziłem, jaka jest głębokość garderoby z drzwiami. I według strony 66 cm. 66 cm wypada dokładnie na tym panelu, a nie chcę, żeby szafa wystawała mi poza tą ścianę i chodzę tutaj i rozkminiam, jak to najlepiej zrobić i że tutaj na tej ścianie ma być grzejnik, to też nie chcę, że poszerzę ją w tą stronę i jeszcze dojdzie mi grzejnik do tego. Także pomyślałem, żeby zrobić taką wnękę na grzejnik, gdzie ten grzejnik byłby trochę schowany. On tak całkiem nie będzie schowany, bo jest grubszy, ale to nawet dobrze, bo i tak chciałem mu zbudować jakąś taką zabudowę z może półeczką czy z czymś takim. No i chyba zrobię tak, że w komórce mam sklejkę konstrukcyjną 15, dla której nie mam zastosowania. Także chyba ją przyniosę i na to, co jest teraz, nakręcę tą sklejkę. I do tej sklejki dobuduję jeszcze konstrukcję, jakby pogrubioną ściankę z tą niszą na grzejnik. Taki jest plan, a dlatego chcę tutaj dać tą konstrukcyjną sklejkę, bo chcę ją wygłuszyć maksymalnie jak się da. I wydaje mi się, że sklejka może tutaj dosyć pomóc, zawsze to jest 15, także no, mam nadzieję, że coś da. Dobra, muszę pójść do komórki i przynieść tą sklejkę. The next day. Dzisiaj zajmiemy się trochę rzeczą z innej beczki. To znaczy te drzwi przeszczepimy do sypialni. Ojej, czyli tutaj. Co to tak hałasuje?
No. O, od razu lepiej. Ale muszę zapalić światło, bo to strasznie ciemno. Dobra, już trochę jaśniej. Tutaj nie patrzcie na ten syf. Staram się utrzymać porządek tam, gdzie aktualnie pracuję, czyli tutaj to jest najważniejsze. A tam no, musi być trochę syf, bo muszę mieć gdzie materiał trzymać. Także tak, tutaj mam do kontynuacji zabudowę prysznica od tej strony, ale to będę musiał ciąć, będę musiał użyć mojej wzdłużnej piły, żeby rozciąć. Tutaj znalazłem jeszcze takie beleczki, to je użyję do pocięcia na cieńsze i one posłużą do tej zabudowy. Natomiast chcę zrobić te drzwi, dlatego że te, które tutaj przyjdą, są trochę mniejsze niż te. I chcę wiedzieć ile, także chcę wstawić tą ramę i te drzwi, je wpasować, wtedy będę wiedział, czy muszę coś tutaj dobudować z tej strony, tą ścianę jakby trochę zabudować, bardziej to otwarcie chcę to mieć już z głowy, a tych drzwi i tak tutaj by nie było, to znaczy samo przejście będzie, ale nie będzie drzwi, także po prostu zastosuję recykling, a te drzwi są ładne, drewniane, klasyczny, taki mają design, także podobają mi się. Także taki jest plan na teraz, tylko muszę chyba najpierw jednak tutaj trochę ogarnę, bo tu już jest po prostu no tragedia tutaj jest. Bierzemy się za demontaż drzwi. Pachnie starocią. Takim starym strychem. Ale nie wiem co to. Jakaś trawa. Cholera wie. Dobra, bierzemy się teraz za drugą stronę. No dobra, to teraz muszę usunąć te pakuły i dobrać się do gwoździ. Przynajmniej spróbować. Zobaczymy, jak to będzie szło. Trochę mnie to lekko obrzydza, bo nie wiem dokładnie co to jest. No ale wezmę sobie jakieś wiaderko na śmieci i będę to wywalać. Zeszło mi trochę długo z tymi drzwiami. Myślałem, że szybciej to pójdzie. Ale jeszcze chcę to w miarę dokończyć. Tutaj zrobiłem takie tymczasowe progi. Tutaj, żeby nie wpaść w dziurę i tutaj. Na razie to tak zostanie. Ale teraz co będę robić, to załatam tą dziurę na górze. I będę kontynuować tutaj z tą ścianką. Z tą od prysznica. No i tutaj tak patrzyłem trochę na ten segment. No i tak mi się jakoś przestało widzieć, że to i komin jest na tym samym poziomie. Stwierdziłem, że w sumie fajnie by wyglądał komin, jakby był
jakby wystający trochę, tak jak tutaj, to jest tylko kilka centymetrów, także chyba przesunę tą część ścianki po prostu kilka centymetrów w głąb i wtedy komin będzie osobnym elementem, a ta ściana będzie tutaj jakby osobna. No to dodatkowa robota, ale wydaje mi się, że powinno być warto. Bo też nie będę miał, no nie, że nie będę miał, po prostu chcę, żeby ten komin był jakby wystającą częścią, żeby był, jak to się nazywa, no takim, nie wiem, no, żeby był kominem po prostu. Dobrze, że chociaż to mówię. Jakieś konkrety są. I tyle, a nie po prostu jakiś kawałek ściany. Dobra, płytowanie OSB skończone oprócz tego tutaj, ale to na razie i tak zostawiam otwarte, dopóki nie przebije się od drugiej strony, wtedy będę mógł to zamknąć. Także tutaj wszystko jest zrobione i tutaj też. Zamierzam na tej ścianie z deskami położyć płyty gipsowo-kartonowe od góry do dołu. No nie wiem, czy mi się uda dzisiaj tutaj nie wszystkie położyć, aczkolwiek praca z płytami jest z reguły dosyć szybka, no ale zobaczmy. Także postaram się tutaj je położyć od góry do dołu i to już będzie też jakiś etap zakończony. Jutro jest tam ostatni dzień tutaj w tym jakby wypadzie. Mam zamiar pojechać do sklepu lokalnego i kupić deski na błazerię i może jutro bym w takim razie pociął wszystkie deski i pomalował przynajmniej podkładem je wszystkie, ale na pewno nie zdążę położyć na ścianę. No a teraz biorę się za tą ścianę. The following day. Dzisiaj ostatni dzień. Mam zamiar zrobić ściany ile mogę, podziałać z płaserią. No ogólnie niezły postęp nastąpił w stosunku do tego, co było. Więc trzeba się brać.
bardzo wiem, co sobie myślałem, jak opłytowałem całą tą ścianę od góry do dołu. Chociaż cały zamysł jest taki, żeby nie było różnicy poziomów pomiędzy ścianą a błazerią. A no tutaj ewidentnie by była. Także zaznaczyłem tutaj linię i muszę obciąć teraz płyty tutaj. Nie wiem, jaki był mój zamysł. Naprawdę próbowałem teraz dojść do tego, jak ja to wymyśliłem, ale nie widzę sposobu, jak można by było zachować te same poziomy, mając całą ścianę opłytowaną od góry do dołu. Jednak muszę tutaj obciąć i zrobić tak samo jak w całej reszcie tego pomieszczenia. Przywiozłem drewno, błazerię, ale jest w 5-metrowych paczkach, także muszę przeciąć w ogóle, żeby je móc wnieść do środka, także je potnę, znaczy odetnę po 2 metry od każdego, wtedy będę mógł je przynieść na górę i już obciąć na pile porządnie, na razie takie robocze obetnę. Teraz zaniosę je na górę i tam potnę już na końcowe odcinki, tak jak powinny być, i dam im trochę poleżeć, żeby odtajały i wyrównały wilgotność i temperaturę. No i to tyle w tym filmie, a w następnym mam nadzieję, że zaskoczę Was pozytywnie skokiem jakościowym nagrywanych materiałów. No ale to już zupełnie inna historia.